Jak wiecie, nie lubię słonej wody. Odkąd przepłynąłem Atlantyk, po prostu mam do niej dosyć spory dystans. Ale Gambia to również plaże. A co za tym idzie? Wypoczynek nad oceanem. Proszę bardzo. Tutaj jest wioska rybacka i krowy. Woda jest... No jest cieplejsza dużo niż chociażby w Bałtyku. Dodatkowo jest czystsza, ale nie jakoś turbo, super, hiper. Możliwe, że to teraz przez aktualny okres, że tak powiem, nie wiem, suchy prawdopodobnie. Wejdę sobie ile mogę wejść. Dobra, idę odnieść kamerę, to się może wykąpię. Znalazłem taki resort, który jest naprawdę tani, dużo mniej niż stówka, przy samej plaży, żeby odpocząć. Może nie tyle odpocząć, co po prostu, żeby wejść do wody i tak dalej, ale moim celem jest fakt, żeby iść tam, a tam są łodzie rybackie i żeby z nimi jutro wyruszyć, popływać i połowić, ale czy to się uda, to nie wiem. Wszystko zależy od nich. Sami wiecie jak jest. I od kasy. No nic, udało mi się dogadać na dokładnie $25. Tyle będzie kosztować mnie jutrzejszy wypad z rybakami na morze. Oczywiście zacząłem negocjować ze 100, więc ogólnie rzecz biorąc płacę tylko 25% tego, co chcieli. Oczywiście 100 to była przesada. Dlaczego muszę mu zapłacić? Ja mu wytłumaczyłem, że przecież no będzie łowił ryby, więc to co złowi jest jego, więc w sumie jedzie tak jakby do pracy, ale przydałoby się, żeby miał jakiś gwarant. Jego gwarancją będzie to, że mu dam $25, żeby nakręcić odcinek o tym, jak łowią ryby tutejsi mieszkańcy. Niestety jest trochę problem, bo on jest Senegalczykiem, więc nie zna języka angielskiego, ale mimo wszystko kilka słów zna i tyle nam wystarczy. Na łodzi chyba będzie 4 albo 5 osób, plus ja. I tyle, powiedziałem, że zaciągam się do ciebie do pracy i jeszcze kurwa ci za to zapłacę. No i tak będzie. Jutro godzina 6 rano. Ejha! A w ogóle jest odpływ. Powiem wam, że była woda wcześniej aż dotąd, a fale sięgały tam. Teraz sięga tu. Ale to nie zmienia faktu, że rano będą aż pod łódkami, czyli aż tam. Tak to polega na tym właśnie. Ale zawsze nie wiem, kiedy jest przypływ, a kiedy odpływ. Czy rano, czy wieczorem. No na to wychodzi, że jest teraz odpływ, czyli wieczorem jest odpływ. Tak naprawdę jestem tutaj tylko po to, żeby wam pokazać, że możecie jechać sobie do Gambii, że jest w miarę bezpiecznie. Jeżeli macie mózg, a nie jesteście tacy głupi jak ja, to też nie dacie się okraść, bo nikt do was raczej w ciągu dnia nie powinien podejść z nożem w ręce i po prostu powiedzieć, że oddawaj swój telefon, draniu. Nie, to się nie wydarzy, to jest rzecz raczej mało realna, chyba że gdzieś totalnie kurwa na jakiejś prowincji. Co do wieczora nie wypowiadam się. Kolejna rzecz, a nie wypowiadam się, bo nie wiem. Ja nie chodzę wieczorem. Kolejna rzecz, to są zajebiście turbo fajne plaże. Może nie tam w centrum, gdzie jest w chuj ludzi, tylko właśnie w takim miejscu, gdzie jestem 20-30 km od miasta. Jest naprawdę zajebiście przyjemnie. Oczywiście też tu wszystko kupisz, więc głodny nie będziesz chodzić. Czy tylko są restauracje dla białych? Kurwa, no jest dla białych, zapłacisz za frytki i inne rzeczy $5, ale... Kurwa, $5. Trochę zaniżyłem. No $7, 8, ale też za $2 zjesz w lokalnej knajpie z lokalnymi ludźmi, więc jest wszystko dla wszystkich. A teraz idziemy do krów. No nic, krowa zrobi wszystko, żebym do niej nie podszedł, czyli coraz bardziej zbliża się do wody, więc nie będę chujem i po prostu sobie pójdę. No to cóż, zainwestowałem tu 10 zł, wypiłem sobie 2 małe piwka. Wiecie, plażing, smashing. Dodatkowo korzystam z Wi-Fi'a, żeby ściągnąć wszystkie aplikacje, które są mi potrzebne na telefon. No jak tylko to zrobię, to po prostu pójdę wyprać sobie majtki, które mam na sobie. Ładnie rozwieszę i pójdę spać, bo jutro wstaję o 5 rano, gdyż jadę na ryby. Siemaneczko, witam was, jest godzina 5:40 i idę do portu, a dokładnie to na plażę, na której już jestem w sumie. I
mam nadzieję, że dzisiaj będą wypływać w morze, bo ogólnie ocean nie jest spokojny. Oczywiście no nie jest to ocean spokojny, tylko atlantycki, ale chodzi o fakt, że fale są zbyt duże i nie wygląda to dobrze. No nic, wielkie szczęście, na wsi nic nie zginie i ogólnie rzecz biorąc mi powiedzieli, no ty płyniesz z tym kapitanem, ale mówię, ale go nie ma. Mówię, ale przyjdzie, spokojnie. No i się okazało, teraz podchodzę już po dłuższym czasie, no bo to jest afrykański czas, a pan mówi, cześć, to ja. A mówię, o kurwa, udało się. No to cóż, moja łajba. I on będę pływał sobie po oceanie. Oczywiście łowić ryby. Wschodzi słońce, a my płyniemy w głębokie morze. Ale tak dokładnie to głęboki ocean. Nie rozumiem jednej rzeczy, ale na pewno jest na to jakaś odpowiedź, a mianowicie najpierw wlali wodę, a teraz wylewają. Myślę, że to ma jakieś na celu sprzątanie łodzi, no. Wyciągają sieć. Jest ogólnie bardzo bujająco, bardzo nieprzyjemnie pod względem tego, że po prostu ja lubię jak buja, ja lubię nawet sztormy, tylko że ja wiem, że jak jestem na łodzi takiej morskiej, to wiem, że ona się nie wypierdoli, no. A ta łódka to jest taka większa Kanadyjka, więc ogólnie rzecz biorąc to się może przewrócić. Szkoda mi kamery, szkoda mi wszystkiego po kolei. Ja mam kamizelkę, kapitan też ma, inni widzę, że nie chcą. A są dla każdego. Czyli wyciągają co znajdą i po prostu delikatnie mówiąc wrzucają sieć z powrotem. Oni tutaj chłopacy wyciągają, chłopcy, dzięki czemu pewnie ją będą doprowadzać do... Co to za ryba? Ja się nie znam na rybołówstwie, w ogóle nigdy nie byłem na rybach, tak szczerze mówiąc. Kurwa, no powiem wam szczerze, że tak jak patrzę, to jakieś skorupiaki, kurwa, tutaj bardzo, ale to bardzo uszkodzone ryby są w tych sieciach. Tak jakby one były, nie wiem, czy one się nadają do jedzenia po czymś takim. Po prostu są w sieci skorupiaki, które w ich ocenie nie nadają się do jedzenia albo do sprzedaży, nie wiem dokładnie. Po prostu je rozbijają, żeby pozbyć się ich z sieci. Wiem, na pewno większość z was by w takiej sytuacji po prostu próbowała odplątać takiego skorupiaka, bo one żyją. No i po prostu wrzucić go do morza, żeby sobie dalej żył, no ale niestety to jest Afryka, tutaj ma się inne podejście do zwierząt, więc po prostu rozpierdalają je i... o. I tyle. Szkoda. Jakiejś turbo wiedzy historycznej nie mam, ale patrząc na czasy Jezusa Chrystusa, gdzie rzucało się sieci rybackie i prawdopodobnie pływało się naprawdę podobnymi łodziami, to rybołówstwo, przynajmniej tutaj afrykańskie, nie zmieniło się prawie w ogóle. Powiem wam szczerze, że to w sumie ma swoje plusy, bo wyobraźcie sobie, my oczywiście poszliśmy w nowoczesność, czekajcie, bo się kurwa coś... My oczywiście poszliśmy w nowoczesność, to jest naturalne, bo po prostu jesteśmy dużo bardziej rozwinięci. Oni robią to w sposób tradycyjny, tak jak robiono to za czasów dużo wcześniejszych niż myślimy. I te łodzie są na poziomie... No na przykład gdybym ja był szefem łodzi i wyłowiłbym taki kawał żelazka, to stwierdziłbym, po co ma to być w oceanie, weźmy to do siebie i tam będzie zdrowe. O, zobaczcie. O. To ładna rybka. Więc ogólnie my mamy inne podejście, ale to dlatego, że jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że
jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że po prostu nie można śmiecić. No nie można śmiecić. Nie o to chodzi, że trzeba chodzić kurwa po plaży i zbierać śmieci i dawać przykład. Nie, to jest wszystko zrobione dla popisówy. Człowiek to robi, żeby posprzątać, a ci najpierw zrobić zdjęcie, a może nawet naśmiecić samemu. Pyk, zrobić zdjęcie, że się posprzątało i wtedy wszyscy piszą mu komentarze: o Boże, jakie ty jesteś zajebisty, tak dbasz o środowisko. Kawałek kraba. Naprawdę ja w takie rzeczy nie wierzę i dla mnie to jest wszystko pierdolenie, ja żyję po swojemu i na pewno mnie nic nie przekona, żeby tak postępować, nie? Więc powiem wam tak, to jest pierdolenie. Po prostu dbanie o środowisko, czy tam powiedzmy o czystość, bo ja tam o środowisko, czy tam to jest inna sprawa, ale o czystość, czyli nie wypierdalamy wszędzie wszystkiego. No, chyba że jesteś w Afryce i nie ma śmietnika przez 10 km, a jest tak. Po prostu rzucam w miejsce, gdzie wiem, że oni to spalają wieczorem, ten plastik. Wiem, to też jest złe, ale takie jest życie. Takie jest życie, kurwa. Jeżeli nie możesz z tym żyć, to nie jedź, kurwa, do Afryki. Już nie mówiąc o Indiach. Pierwszy raz zobaczyłem, co to się tam mieści w tej muszli takiej. To się trafiła porządna rybka. Ale powiem wam szczerze, że tak na jedną sieć to ich za wiele nie ma. Aczkolwiek nie wiem, ile oni jeszcze takich sieci będą mieli tutaj do wyłowienia. Nie wiem, po prostu. Ja tak naprawdę, gdybym nawet chciał pomóc, to bym tylko przeszkadzał. Bo tak, jeden wyciąga sieć, drugi ją troszeczkę przebiera i trzeci przebiera. Przechodzi do wody, żeby wypadły wszystkie części skorupiaków i inne śmieci i oni ją wyciągają i czyszczą z tego, co jeszcze najwyżej trzeba. I tyle. To jest po prostu o jedną osobę za dużo, ale za paliwo zapłaciłem. No właśnie, wyobraźmy sobie, że lubisz łowić ryby. Lubisz łowić ryby i tak naprawdę jesteś fanatykiem wędek. Zawsze śmieszą mnie na Facebooku czasem takie różne opowieści, ludzie opowiadają, jak to ojciec, kurwa, całą chatę ma zajebaną wędkami. Ja to rozumiem, mój wujek tak kiedyś łowił z ciocią, więc ogólnie też mieli wszystko w wędkach. No i ogólnie rzecz biorąc, jeśli tak lubisz łowić, nie? Albo ojciec lubi łowić i nie jest jakoś skromnie usytuowany, tylko stać go na to, żeby kupić bilety tam za 1500 zł i chciałby łowić ryby na środku oceanu, nie na kutrze takim, jak wiecie, na Bałtyku czy coś, tylko na takiej łodzi razem z mudzinami. To niech bierze hajsy i płynie, leci do Gambii, bo tutaj naprawdę bez problemu on to załatwi. Ja zapłaciłem, ze względu na to, że oczywiście chcę kręcić program, zapłaciłem no mniej niż 100. Uważam, że to jest spoko. Pan oczywiście chciał 4-krotnie więcej, ale ja mu wytłumaczyłem, że ej, słuchaj, i tak płyniesz i tak, to po pierwsze. A po drugie, nie wiadomo, czy będziesz miał dużo ryb. A tutaj masz chociaż gwarancję tego, że zarobisz, nie wiem, 9 dych czy 100 zł. Uważam, że to jest w chuj w przypadku tego człowieka, bo może przynajmniej ma jak zapłacić swoim tutaj pomagierom oraz ma jak przynieść, powiedzmy, z tego 50 zł, powiedzmy, do rodziny, czy tam 30 zł, żeby zapłacić, nie wiem, paliwo i tak dalej, tak. Czyli kurwa, no po prostu działa to, no, działa to w sposób bardzo, bardzo dobry, więc tak powinno być. Jeśli masz ochotę, będąc w Afryce, na przykład popływać sobie tutaj z rybakami, no to jak widać nie ma problemu. Tutaj za pieniądze ksiądz się modli. Rozumiecie, o co chodzi? Właśnie rozmawiałem na temat sieci. Po zadaniu pytania wyszło, że albo jest 9 km, albo 15. Nie wiem dokładnie, ale czy to 9 czy 15, dalej tego jest na tyle w chuj, że jestem zaskoczony. Ale jak tak patrzę, ile oni to wyciągają, a wyciągają już to z 2 godziny, a wyciągają co najmniej no, metr na sekundę, to tak może być tego. Tak dużo. Masakra. Legnąłem sobie na sieci rybackiej. Muszę się trzymać, bo buja i prawdopodobnie chyba sobie kimnę na chwilę. Wiem, że to chujowe przy nich, ale wiecie, co jest najlepsze? Że oni są w pracy i ja też jestem w pracy. Ich praca polega na tym, że łowią ryby, a dokładnie wyławiają sieć i ją
potem będą wkładać, a moja praca polega na tym, że kręcę to, jak oni pracują. Ja jebie. Udało mi się w życiu, kurwa. Ale pamiętajcie, że to nie było takie proste. Ja też zaczynałem jako bezdomny, bez niczego, kurwa, nie miałem co jeść. Wychudłem z głodu po prostu. Nie miałem nic. Ale zaryzykowałem wszystko, mimo że nie miałem nic, więc w sumie nic nie zaryzykowałem. Ale zaryzykowałem swoje życie, żeby spełnić marzenia i żeby udało mi się to, o czym zawsze marzyłem, czyli robić coś, co lubię, a zarazem z tego mogę żyć. No i kurwa, jestem tutaj. Pozdro. Życzę wam tego wszystkim po kolei. I to nawet tym, którzy mnie nie lubią, i nawet tym, którzy uważają się mnie za swojego wroga. Zróbcie coś w życiu, co lubicie robić i jeszcze z tego żyjcie. To jest spełnienie marzeń. Ja na środku oceanu, leżąc na sieci rybackiej, co robię? Leżę. I właśnie mam zamiar iść spać. No. Inshallah. A ja sobie pół godziny kimałem, mnie obudzili. Gdyby te chłopaki chciały przyjechać do Polski, ciężko zapierdalać, wiecie co? Nie miałbym nic przeciwko. Tak jak zawsze mnie pytają, ej, czy mogę z tobą jechać do Polski? Ja mówię, nie. No nie chcę, żebyś przyjeżdżał do Polski. W sensie pracować, żyć. Oczywiście mówię mu wtedy, że kobiety mogą, nie? No bo są ładne, ale ty nie. Po prostu nie. Bo widzę, że siedzi kurwa cały dzień, chuja robi, nic nie robi i tyle. Więc po chuj nam ktoś taki niepotrzebny. A tu chłopcy zapierdalają. Jeżeli chodzi o zbiory, dupy nie urywa, powiem wam szczerze. Gdyby Polak dla tylu ryb miał o. Okej. Gdyby Polak miał dla tylu ryb płynąć na tyle godzin w morze, no to wątpię, żeby chciał, aczkolwiek pamiętajmy, że czasem bywa tak, że się nic nie złowi. To jest naturalne, niestety. Ale cóż, oni złowili na tyle, że coś zarobią. No to, że ja jestem u nich, to też jest na pewno plusem, bo też kapitan coś zarobi. No i powiedzmy, że też będą mieli co zjeść. And you know something in Poland? No? Lewandowski? You know Lewandowski? Like football, no? Okej. No, albo się speszył, albo naprawdę nie wie. I myślę, że bardziej nie ma czasu po prostu na to, żeby wiedzieć. No nie wszyscy mogą mieć tak cudowne dzieciństwo jak my. Albo Szwedzi. To zniszczone dzieciństwo, bo CO2. Ja pierdolę, jak ja to słyszę, bym się żygać chce. Zaczęliśmy rozrzucać sieć. No powiem wam szczerze, że teraz to potrwa. Jada na ryby, biera wędki, glizdy i zak. Choćby tego było mało, choćby się zawalał świat, jo sobota pojada i tak. Jada na ryby, no właśnie. Śląski szlagier, nie wiem czy kojarzycie, czy znacie, czy nie. To jest piękna pieśń, która jak się raz przesłucha na polskim YouTubie, to po prostu potem jak ją usłyszycie z rana, to i tak wam ona się nudzi cały czas w głowie do wieczora. Najbardziej mi żal w tej sytuacji jest Pawła, bo ja zawsze Pawła potrafię załatwić w takiej sytuacji, że on ma normalny dzień, a ja mu napiszę jada na ryby, a on już wtedy ma cały dzień tą piosenkę po prostu w głowie. I on mówi, kurwa nie, tylko nie to. Więc ja wiem jak go załatwić, nie? Więc was też teraz załatwiłem. Jada na ryby, pamiętajcie, włączcie sobie teraz śląskie szlagiery, cudowna sprawa. Piosenka kultowa można powiedzieć, więc no i
Biegamy. Dzień z życia rybaka już znacie, czyli wstają o 5 rano, o 6 po 6 wyprowadzają łódź do oceanu, płyną po swoją sieć, wyłabiają sieć, wyłabiają z niej oczywiście rybki, po czym znajdują następne miejsce, gdzie rozrzucają sieć i jadą do chaty. I kurwa, cała filozofia, to życie z rybaka. This is good day? Yes? No very bad? No, it's good. It's good, yes. Okay. Sometimes no. Yeah, sometimes no. Czyli wychodzi na to, że jest dobrze. Okazuje, jest dobrze. Czasami jest tak, że nie ma nic. Teraz wam pokażę urządzenie, które pokazuje, gdzie pozostawił kapitan sieci. Ładnie GPS, jak go włączy, pokazuje, że trzeba płynąć tam. I tak długo płyniesz, aż dopływasz do tego miejsca i po prostu widzisz, że to jest twoja flaga, bo masz flagę, każdy ma sobie inne kolory sobie stworzył. No i oni tak stworzyli i wyobraźcie sobie, że w ten sposób się nawigują. Czyli no, nowoczesność również w Afryce. O, zobaczcie. El Capitan. No to co? Płyniemy z powrotem. No i niestety praca się skończyła i zaczęli mi dupę zawracać, a tak naprawdę ten gościu za mną, szef. Ja bardzo jestem autonomiczny, ja bardzo potrzebuję, nie lubię jak mi ktoś kurwa pokazuje, to kręć, spierdalaj kurwa. Nawet Paweł mi stara się nie mówić co mam kręcić, chociaż od 5 lat niektóre rzeczy mi mówi, a dalej się nie ustosunkowałem, raczej nie wziąłem tego do siebie. Już taki jestem, no po prostu jestem ciężki. Ja nie lubię, a najbardziej nie lubię dotyku, kurwa jak mnie ktoś dotyka, więc no ciężko mi, dlatego ja się, jakbym chciał za darmo na przykład tak popłynąć, to bym się zaprzyjaźnił, 2 dni spędził i tak dalej, bym popłynął, nakręcił. Ale ja nie chcę się zaprzyjaźniać, bo ja nie lubię ludzi. Nigdy nie lubiłem ludzi. Ja lubię, nie, w Polsce to lubię kilka, wiem, w ogóle ja to mam taką, na palcach obu rąk można policzyć ile mam ludzi, z którymi się trzymam. A tak to nie no, w Polsce ludzi lubię, bo to Polacy. Ale ogólnie to jestem bardzo samotnik i ja nie lubię tak, kurwa, wiecie. To jak się niektórym wydaje, że siedzę i żeby było wokół mnie 100 osób, absolutnie. Ja wtedy jestem chory. Naprawdę. Ja potrzebuję bardzo małego grona. Naprawdę. Oprócz Woodstocku, bo tam to się już najebie mam gdzieś. Ale tak na co dzień to ja mam malutkiego grona. Absolutnie żadnych wielkich wiks. No nie, no ja tak nie umiem, no. Ja jestem dziwny. Jestem dziwny. Sponsorem tego, no i kurwa, no nie wytrzymam jeszcze mi koło twarzy. No. I już kurwa, no nie, no ja się nie nadaję. We mnie wzbudza agresję.